Siemaneczko, z tej strony Anioł. Dziś sobie obejrzymy wspólnie filmik Biena. Filmik, w którym przyjrzymy się, jak wyglądają poszczególne KVK. Zrobimy sobie małą predykcję, kto prawdopodobnie może wygrać. Oraz ponadprogramowo ocenimy sobie, czy dane KVK ma sens, czy tego sensu nie ma. Także przejdźmy do samego filmu. Yo, what is going on, COD Familia? It is your boy Yo. Today, we're gonna give you a super fast. Oczywiście filmik jest na kanale Bossonastiego. Łapka w górę zostawiona, subik jest, więc jeśli kogoś interesuje kanał odnośnie statystyk w grze, to ten kanał jest dla niego. No a my teraz przejdźmy do dalszego oglądania. Tutaj będzie sama gadka, żeby wam dopominka nie spadła. Przejdźmy od razu do mięsa. No tutaj coś jest. Włączę jeszcze napisy, żebyście tutaj widzieli. We're not seeing these matchups in Zone 2 or Zone 3. It's just not really fully possible in the beginning unless you want to talk about going all the way ring around the rosy from the cross Zone 3 passes. But for simplification purposes, we are referring to Final Zone. So, RAC... Ja również będę oceniał te KVK przez pryzmat właśnie walk w Zonie 4. Nie zakładam, że ktoś będzie kogoś zamykał. Także miejcie z tyłu głowy, że walki w Z2, w Z3 mnie totalnie nie interesują. Patrzymy tutaj po prostu na ilość graczy z jednostkami T5. Będę zwracał również tutaj uwagę szczególnie właśnie na ilość graczy, którzy mają ponad 100 milionów. Oczywiście będziemy brali pod uwagę również ten przedział kont, które mają powyżej 60 milionów, bo zakładam, że ta tabelka jest ilością graczy, którzy mają powyżej 60 milionów w górę. No a kolumna 100 milionów plus przedstawia nam ilość graczy, którzy mają 100 milionów i w górę. Chyba podstawy mamy, także przejdźmy sobie do oglądania. Tutaj oczywiście w tej tabelce mamy moc, tutaj mamy nazwę, no a tutaj mamy numer serwera. RAC numbers have been adjusted, and that is because RAC confirmed that their second alliance, the 33 players or so there that are T5 and above, at 60 million and above, are probably their power. Nie będziemy tego wszystkiego słuchali, bo filmik możecie sobie obejrzeć u Biena. Co do samego matchmakingu, myślę, że ten matchmaking naprawdę wzbudził wiele emocji. Szczególnie jest to widoczne na Discordzie, na oficjalnym Discordzie gry. BTX, które jest najmocniejszym przymierzem, przynajmniej tutaj na numerze pod względem mocy. Przed tym KVK szli właśnie po głowę Eko, chcieli być numerem 1. Wszędzie byli tak ogłaszani, Burgas robił kilka filmików na ten temat, że idą po głowę Eko. No a jak się później okazało, cały ten matchmaking, głównie tutaj ludzie mają bekę z BTX, szczególnie, że właśnie mogli wejść z drzwiami właśnie w tę grupę przymierzy, które są w G2, a zamiast walczyć tak jak zakładali przed tym KVK, tak jak zakładali, że idą tutaj po numer 1, zdecydowali się jednak połączyć siły z faktycznym numerem 1 na ten moment, czyli z Eko. Powiem szczerze, że bardzo dziwna decyzja ze strony BTX. Eko mogę zrozumieć, że chcieli trochę łatwiejsze KVK niż ostatnio, bo walczyli 2 na 4. Przegrali, ale walczyli naprawdę dużo. No i w ten sposób zaskarbili sobie właśnie serca community, więc taki diplo win można im trochę wybaczyć, chociaż nie uważam, że to jest diplo win. Te cyfry tutaj nie wyglądają tragicznie. Naprawdę te cyfry nie wyglądają tragicznie. Niestety, co się tutaj możemy dowiedzieć, to RAC, tutaj gdzieś był właśnie mem, że nie chcą walczyć w ten sposób, no i odcinają się od tego KVK, tutaj macie tego screenka. Też moim zdaniem trochę dziwna sytuacja, bo RAC jest chyba w tym momencie w top 3 najsilniejszych królestw, no i jak widzimy, bycie w top 3 również tutaj nic nie znaczy, bo odcinają się od tego KVK, no i tutaj planują chyba wyjść solo. Oczywiście mają tutaj wspomagać SSG i EIS, ale no zobaczymy, tak? Zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu. W każdym razie, o ile Eko można zrozumieć, że chcieli sobie trochę łatwiejsze KVK, o tyle BTX naprawdę bardzo dziwna sytuacja, bo mogli zyskać serca wszystkich, przychodząc właśnie do klasy i pobić tego chuligana klasowego, no a jednak dołączyli do nich, nie? Także oczywiście dyplomację może robić każdy jak chce, ale BTX wcześniej walczyło na dużo jednostek T4, ich ostatnie KVK wyglądało tragicznie, walczyli na dużo słabsze przymierza, no i narobili dużo szumu, przyszli tutaj, mieli naprawdę ogromną szansę, żeby stać się faktycznie numerem 1, nie tylko pod względem mocy, ale właśnie żeby zaskarbić sobie to miejsce poprzez pokonanie najsilniejszego przymierza. No niestety nie wykorzystali tego.
Także biorąc pod uwagę to, że RAC się odcina od tej dwójki, no powiedzmy sobie szczerze, że tutaj BTX na pewno wygra to KVK, więc tutaj stawiamy na drużynę niebieską, natomiast samą tutaj dyplomację ocenię, że jest naprawdę bardzo słaba dyplomacja. Przejdźmy dalej. No, mamy drugi. This is Luno, BDO NF57, TFS, WBRG, 4035. We got about +3 bill in favor of the TFS team. We have +25 T5s in favor of them, and then we have plus, I think, 47, if that's right, 100 mil pluses. So you got 47 100 mil pluses, 3 billion power on one side. You got 25. I would give the edge here because I think there's a little bit more value to be weighted on the amount of 100 mil pluses versus against the power and the total number of T5s, to where I would give an advantage in favor of the BDO team. Again, on paper, as we state for Final Zone. Moim zdaniem ja tutaj obstawiam, że mimo wszystko Luno, BDO i NF wygrają, powinni wygrać, więc tutaj również na drużynę niebieską stawiam. Co do samego KVK powiedziałbym, że jest dosyć wyrównane, z lekką przewagą dla Luno, ale jest w miarę wyrównane, więc to KVK mogę tutaj zaakceptować. Przejdźmy dalej. To be weighted on the amount of 100 mil pluses versus against the power and the total number of T5. So, 4036 has not been confirmed yet. I did hear that they may do free throw pluses, the power and the total number of T. I did hear that they may do free for all up until zone 3. Tutaj jest bardzo ciekawa sytuacja. Teoretycznie w tym filmiku dowiadujemy się, że GG, NA i reszta planują walczyć na każdego aż do strefy trzeciej. To jest bardzo ciekawe, bo wcześniej mieliśmy jakieś informacje, że to KVK planuje takie tutaj drużyny. Ta informacja jest od naczelnego propagandzisty, więc podchodźmy do niej z rezerwą, aczkolwiek tutaj mieliśmy taki matchmaking, więc prawdopodobnie może wrócą do niego, gdy strefy trzecie się otworzą. No i tutaj powiedziałbym, że drużyna czerwona, czyli GGNA, powinni wygrać. Na papierze są silniejsi, mają przewagę jednostek T5, mają przewagę graczy 100 milion plus, więc tutaj nie powinno być niespodzianki. Samą dyplomację, która wyglądała w ten sposób dnia pierwszego, powiedziałbym, że jest nieudana i bym jej nie zaakceptował, także na razie na 3 KVK mamy chyba jedno tylko w miarę wyrównane. Przejdźmy dalej. Oczywiście sam filmik jest z dnia drugiego, jak możecie zauważyć, więc kto wie, może jeszcze się tutaj dużo zmienić, także tego KVK bym nie skreślał, zobaczymy jak się to potoczy. Przechodząc dalej, tak, mamy czwarte KVK. We have 42 more T5s, and then on the other side we have 63 100 mil pluses. Now, I would, based on those, I think still give an advantage, even if it might be slight to clear some. Dobra, Bien mówi, że drużyna czerwonych ma tutaj przewagę, ja się pod tym podpisuję, uważam, że ilość graczy 100 milionów plus jest naprawdę dosyć spora, to oni wywierają największy wpływ na przebieg walk. No i tutaj postawiłbym swoje pieniądze na drużynę czerwoną. Co do samego KVK, co do samej dyplomacji, to powiedziałbym, że w miarę akceptowalne, w miarę wyrównane, więc tutaj tak na krawędzi, ale jeszcze zaakceptowałbym taki podział drużyn, także przejdźmy dalej. Mamy na razie 2 na 2, z tego co kojarzę. Getting to 4038. We are at 3321 SWBXS versus IWG NWE QOD. We're at about plus 5.2, 5.3 bill in favor of the IWG team. We have plus 19 T5s in favor of the BXS team. And then we have plus 80 100 mil pluses. I would say there's a clear advantage on the BXS team. On paper. No dobra, tutaj podobnie się zgodzę z Bienem. Całkowicie jest tutaj deklasacja pod względem ilości graczy 100 milionów plus, więc tutaj nie powinni mieć problemu. Tutaj również postawiłbym w 100% na drużynę czerwoną, tutaj nie powinno być żadnych niespodzianek. No co do samej dyplomacji, to tutaj zdecydowanie bym czegoś takiego nie zaakceptował. No jednak te drużyny z B na początku mają coś w sobie, jednak coś mają w sobie, przejdźmy dalej. Then we get to 4039. DBB, MFD, POTC versus SG97, LAW, and FG. Here we got plus 5.1, 5.2 bill in favor of the FG team. We have plus 25 T5s in favor of the red team.
or the POTC team. And then we have plus Kolejni. 60 more 100 mil pluses in favor of the POTC team. I Niesamowici would są ci argue the more ludzie. T5s and 100 mil pluses outweigh the 5.2-ish billion power that the blue team has more than, so I would say a clear advantage in favor of the red. Zdecydowanie tutaj drużyna czerwona powinna wygrać. Co do samej dyplomacji, to również nie zaakceptowałbym czegoś takiego. Bardzo dziwne jest to, że DBB i MFD są razem, bo te dwie drużyny powinny być po obu stronach barykady. No ale niestety widzimy, że Diplowinki mają się bardzo dobrze w tej grze. Przejdźmy dalej. Then we get to 40-40. This is IFAB, HOUW, WAO versus NXW, RNW, HWG. Now, the IFAB team has 3.5 billion more power. They have plus 56 more T5s, and they have plus 34 more 100 mil pluses. I would just say, on paper, clear advantage going out to them. Kolejny przykład Diplowinka. Zdecydowanie tutaj postawiłbym na drużynę czerwoną. Co do samej dyplomacji, to również bym czegoś takiego nie zaakceptował. Żeby to miało większy sens, zamieniłbym tutaj WAO z HWG. Być może to by bardziej wyrównało te drużyny, no ale widzimy, że kolejny tutaj mamy Diplowin. Niestety bardzo dziwnie się Then we dzieje. get to 40-41. This has been No confirmed jesteśmy as my. they're going to do a free-for-all up until the final zone, and then they'll do a 2v2v2. I believe teams will be decided based on performance for balance purposes. So I'm actually pretty intrigued by this. I actually think that this is like a great way to do it where, and I'll maybe talk about this more, but I like that they're basically doing something that ensures up to amount of them getting zone 2 action, statue, zone 2, zone 3 statue, and then zone 3 cross, or for the cross zone, in zone 3 fighting statues, zone 3 statue fighting potentially. and Bien w cross szoku zone jest, 3 ewidentnie. passes possibly as well. Ja również tutaj byłem w szoku. Nie było mnie tutaj na dyplomacji. Ja uważam, że całkiem porządnie poszła. Podobno było bardzo przyjaźnie. Poza tym mamy tutaj potwierdzenie moich słów, że nasze KVK dogadało się bardzo szybko. Nikt nie miał żadnych przeciwności. Na pewno Free for All mi się podoba. Zobaczymy jeszcze w praktyce, jak dojdziemy do zonu 4. Na brak walk nie powinniśmy narzekać. O to głównie mi chodzi, więc tutaj jestem jak najbardziej za. Natomiast mogę mieć pewne wątpliwości, jak się to potoczy dalej. Czy nie będzie tutaj jakichś dziwnych par. Też mam ogromne wątpliwości, jednak mimo wszystko do tego 2 versus 2 versus 2, bo jeśli naprawdę byśmy do tego doszli, to strefa ze smokiem, sam smok nie będzie praktycznie zabezpieczony do ostatniego dnia, co z jednej strony może być ciekawe, ale z drugiej strony raczej nie będzie to wyglądało tak, że wszyscy będą porówno się bili z każdym, a w najgorszym scenariuszu może dojść do czegoś takiego, że będziemy walczyli 2 versus 4, tego bym na pewno nie chciał, ale jestem dobrej myśli, więc tutaj mogę mieć pewne wątpliwości, wolałbym raczej 3 versus 3 niż 2 versus 2 versus 2, ale zobaczymy, jak to pójdzie. Na pewno nie jestem przeciwnikiem tego każdy na każdego do strefy ze smokiem, ale w strefie ze smokiem wolałbym chyba podział 3 versus 3 mimo wszystko, także zobaczymy, co nam przyniesie nasze KVK. Myślałem, że będziemy jedyni, którzy zdecydowali się na Free for All, ale jak widzieliśmy wcześniej, jedno KVK również na coś takiego się zdecydowało, ale my na pewno byliśmy pierwsi, bo widzieliście, że wcześniej NA miało tam jakieś wybrane drużyny, ale zdecydowali się tutaj pójść za trendsetterem, za VP22, także ponownie tutaj przecieramy szlaki i przejdźmy dalej, zobaczmy, jak wygląda reszta It's set KVK. up, I think. Then we get to 40-42. Here, PTW, AXT versus BEK Laws, EXGPX. Advantage clearly is in favor of the other team. It's double the power, double the T5s. The only category that they don't lead in is the 100 mil pluses. There's plus 13 in favor of the red team. But I would say, like, that's a pretty heavy, right, in that way. So I would say overwhelming advantage in favor of No jeśli to KVK ma tak wyglądać, to naprawdę tutaj się zgodzę. Zdecydowana przewaga dla niebieskich, więc tutaj postawiłbym również na niebieskich. Zdecydowanie za duża przewaga graczy, którzy mają powyżej 60 milionów dla drużyny niebieskiej, więc ciężko, na pewno będą mieli ciężkie chwile pay to win, jeśli to KVK zakończyłoby się taką dyplomacją. Więc ja tutaj stawiam na niebieskich, no a co do samej dyplomacji, nie zaakceptowałbym czegoś takiego. Przejdźmy dalej. Okay, let's go to 43. Here is the CODKFU versus SPA, SHPZ, and TG. Now,
It should be reported that TG has stated that there's probably going to be a decent number, maybe a majority of people that are going to migrate out. That was what was said. So that could happen. Along with SPA and SHPZ did not agree to this matchup. This is something that one of the FU teams told me was the matchup. It was reported by some that the CODK FU team Ciekawie, basically ciekawie. came to the Diplo table and said, hey, we're going to team together, but there wasn't any official talks about that or any official post or a majority agreement vote, anything to that factor. Now, I don't know if that's true or not. I'm sure screenshots could easily prove or disprove that, but that is... Także jesteśmy świadkami kolejnego Diplowinka. Z góry już sobie wybrali drużyny podobno, ale już miałem tutaj styczność z Seal, więc nie dziwi mnie to, że tak powiem delikatnie. W każdym razie TG ma gdzieś migrować, więc te dwie drużyny będą walczyły na te trzy drużyny. No tutaj zdecydowanie w takim razie postawimy na zwycięstwo Seal, na zwycięstwo drużyny czerwonej. No a co do samej dyplomacji, to jej bym nie zaakceptował. Kolejny raz jesteśmy świadkami braku dyplomacji albo dyplomacji, która faworyzuje bardzo mocno jedną ze stron. Także kolejny Diplowin, przejdźmy dalej. As I said before, on paper, this matchup is incredibly balanced. Then we get to 40-44, which is HTF, AVIC, DTF versus 1UP, GD, K95. This is +4 bill in favor of the blue team. You got +50 T5s in favor of the blue team, but then +25 100 mil pluses. I actually think this matchup is pretty balanced. That's what we talk about where we say, look, we'd like one side to have a little more 100 mil pluses. Dobra, BN mówi, że tutaj jest balans. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Z jednej strony jest niewielka przewaga graczy 100 milion plus, z drugiej strony mamy tutaj przewagę graczy 60 milion plus, więc teoretycznie nie wygląda to źle. Powiedziałbym, że jest dosyć zbalansowanie, chociaż same moce też są dosyć podobne, ale moce tak naprawdę nie grają, bardziej grają właśnie gracze, którzy posiadają 100 milionów plus. Jeśli nie ma przytłaczającej przewagi po drugiej stronie graczy 60 milion plus, to raczej można mówić tutaj o dosyć zbalansowanym KVK, więc myślę, że to KVK mógłbym zaakceptować. Dyplomacja tutaj myślę, że zrobiła swoje. No a która drużyna moim zdaniem tutaj wygra? Mimo wszystko postawiłbym tutaj swoje pieniądze na drużynę czerwoną. No a sama dyplomacja myślę, że jest dosyć udana. Przejdźmy dalej. We get to 40-45. This is GRZ Uno GDW versus VKG LPG PX. +5.7, right? So we can say a little less than 6 bill for the blue team. We got +42 more T5s, and then +4 100 mil pluses on the red team. I would argue there is a clear advantage on the blue team. I don't know if I'm going to go mid-level or maybe overwhelming, but I do think there's a clear advantage. Then we get... Wróćmy tutaj, bo BN tutaj szybko przeleciał. Także BN mówi, że tutaj jest przewaga dla niebieskich. Ja mogę tutaj powiedzieć, że przewaga jest dla niebieskich, ale przy takiej ilości tutaj graczy 100 milionów plus, powiedziałbym, że tutaj mimo wszystko bardzo ważną rolę odegra jednak aktywność. Jakby na każdym KVK rolę odegra aktywność, ale co mogę powiedzieć tutaj na obronę drużyny czerwonych, to na pewno jest to, że serwer 167 ma niewielką moc i ma naprawdę dużą ilość mocnych graczy, więc być może dużo będzie zależało właśnie od tego tutaj serwera. Jeśli oni pociągną drużynę czerwonych, to kto wie, czy będziemy świadkami właśnie zwycięstwa drużyny czerwonych. Także tutaj naprawdę dużo zależy od aktywności serwera 167. Ja bym tutaj sprawy nie zamykał, że niebiescy zdecydowanie tutaj wygrają, bo sprawa jest moim zdaniem otwarta. Ja bym tu nawet postawił na drużynę czerwonych, że może zaskoczą, bo na pewno mają ku tego możliwości. Także przejdźmy dalej. Potężne Kong, to jest chyba to potężne Kong, które tak się bardzo stoczyło. Apparently went solo because they didn't want to team up with Kong due to the betrayal stuff that happened last season for what Okej, czyli jakaś zdrada była i nie chcieli się z nimi łączyć. So it's basically a 1v2 v3. No ale jak zdrada była z Kong, to czemu się nie połączyli z czerwonymi? Bo rozumiem, że to właśnie z Kong była ta zdrada.
więc tym bardziej mogli się połączyć z drużyną czerwonych. Chyba, że czegoś tutaj nie rozumiem. Blue team obviously clearly now, even if ASC teamed up with Newbert Snicks, which I don't even know if that was a possibility or not, you'd still have numbers advantage, you know, a decent bit in favor of the blue team. Ale fakt, tutaj się zgodzę ponownie. Nawet jakby się połączyli, to jednak drużyna niebieskich ma tutaj przewagę, więc... Także tutaj stawiamy również na niebieskich. No a samo Diplo rozwalone, jak to miało miejsce we wcześniejszych przypadkach. Przejdźmy sobie dalej. Okay. Hopefully they might be able to work something out for the final zone. Now, we get to 40-47. We have To ERA wygląda BD ciekawie. TFC versus AMZ SVR WTF. We have about a bill power differential in favor, a little less than that on the blue team. We Bardzo got dobrze plus- to wygląda. Oh gosh, what is this? If I can count, 17 T5s in favor of the red team, and then you have plus 4 100 mil pluses in favor of the red team. I actually think this isn't bad. Like this, it could be worse. This is pretty balanced. Osobiście myślę, że ciężko byłoby o coś bardziej zbalansowanego niż to. Myślę, że to jest jedno z idealnych przykładów, jak powinniśmy się tutaj dzielić na dwie drużyny, żeby właśnie mieć ciekawe KVK. Jeśli aktywność po obu stronach będzie równa, to naprawdę wielki szacun dla BD20 i dla WTF, z tego względu, że oczywiście mogli się połączyć razem i sobie dobrać trzeciego, no i zrobić deployinka, ale jak widzimy, nie sam Smoka, ciekawe KVK jest tutaj ważniejsze, więc tutaj naprawdę zatwierdzam to KVK, że tak powiem. No a jeśli chodzi o zwycięzcę tego KVK, to może być naprawdę bardzo wyrównane może być, przynajmniej na papierze. Nie wiem, jak poszczególne tutaj przymierza, jaka jest ich aktywność, ale sądząc po papierze, to powiedziałbym mimo wszystko, że drużyna czerwonych ma przewagę, ale nie jest to jakaś ogromna przewaga, więc KVK jest moim zdaniem jedno z ciekawszych, jedno z bardziej wyrównanych, jakie do tej pory widzieliśmy. But this is like very small margin of being disproportionate. So I would say this is pretty balanced, and this could be a match I'm looking forward to. Then we get to 40-48. This Mamy is kolejne. the No tutaj jest jeszcze ciekawiej. So it's the 3v3v3. We talked about this previously. Nie jestem fanem tego, gdy drużyny się dzielą na 3 drużyny. Dobra, więc zniknął, co my tutaj mamy. Tutaj trzeba się bardziej przyjrzeć na poszczególne liczby, bo na przykład moc tutaj dla niebieskich jest naprawdę duża, ale na przykład ilość graczy, którzy mają 100 milionów plus jest niewielka. I mimo wszystko niebiescy moim zdaniem tutaj za wiele nie wywalczą, jeśli takie drużyny by się tutaj zachowały. No, powiedziałbym, że niebiescy są najgorzej tutaj ustawieni, ale mają dużo mocy z drugiej strony. No nie wiem, naprawdę ciężka decyzja, ale ja bym tutaj postawił, że zdecydowanie tutaj walka powinna się toczyć między czerwonymi a żółtymi. Teraz pora zdecydować, kto tutaj teoretycznie powinien wygrać. Osobiście myślę, że czerwoni nie wyglądają tutaj źle. Oni mogą dużo zrobić. 19 graczy powyżej 100 milionów, więc być może, mimo tego, że mają tutaj tylko 4 miliardy mocy jako przymierze, mogą tutaj coś wskórać, więc zobaczymy, tak? Myślę, że to przymierze może się tutaj odcisnąć na tym KVK, no i ja swoje tutaj pieniądze postawiłbym na drużynę czerwonych. A co do samej dyplomacji, ja nie lubię, gdy mapa jest podzielona na 3 drużyny, bo zawsze będą problemy, chyba że mnie zaskoczą, tak? U nas też może być ten problem, ale zobaczymy. W każdym razie ja jestem fanem 2 stron, a jeśli chodzi o zwycięzcę tego KVK, no to tutaj stawiam na czerwonych. The blue team has a lot more power, but the red and the orange team Zobaczmy, co BM tutaj powie. more 100 mil pluses, even if they don't have more T5 and power. Based on that, I actually think this matchup is a little bit more balanced than people might give it credit for, and I'll be pretty excited to see how the 2v2v2 plays BM out. myśli, że jest 40-49? bardzo wyrównany. Teoretycznie jest dosyć wyrównany, ale nadal myślę, że niebiescy, mimo dużej mocy, nie wyglądają tam jakoś ciekawie. For this one, I will O, tu jest myself. zdecydowanie This lepiej. is PHTM mid. Tutaj jest zdecydowanie lepiej, jeśli chodzi o podział, bo jeśli chodzi o same tutaj cyfry, to już wam powiem, że drużyna czerwonych ma ogromną przewagę po tej stronie. No i tutaj znowu serwer 61 wygląda dosyć ciekawie na tle innych, więc no tutaj raczej czerwoni.
HTW, STAK, S2AK, 54RP versus RRR, War, Swag, NWS, IME, and WB. We got +6, 7.5 Bill in favor of the blue team. Nie no, zobaczcie na to. Sami czerwoni mają więcej graczy 100+, niż cała tutaj drużyna niebieskich. Tutaj nie ma mowy o jakimś balansie, więc tutaj pieniądze stawiamy na drużynę czerwonych. No a co do samej dyplomacji, to nie wiem, czy dało się tutaj coś lepszego ugrać, bo mamy tutaj po 2 drużyny na jedną strefę startową, więc trzeba wziąć to pod uwagę. Tam wcześniej tego nie widzieliśmy, ale co można byłoby tutaj zamienić? Czy można było coś tutaj zamienić? Kto jest tutaj najsłabszy? Najsłabsi są RR, jak na to patrzę. Czy ja wiem? Tutaj A5 i A3 są chyba najsłabsi, więc A5, A3 i A2 powinni być razem i może to by jakoś wyrównało, bo w tym momencie jest zdecydowanie bez balansu. Red team +7 and then +30 on the 100 mil pluses. Now, do I think that having a little more T5 and 2.5 times the amount of 100 mil pluses equals out to the 7.5 bill? Maybe it could. But I would still give, even if it's just a slight advantage to the red team here. As well, we got GXL. Okay. No ja myślę, że tutaj czerwoni bez problemu wygrają. Teraz przejdźmy sobie dalej. For this one, I'll keep it down 'cause it's a long one as Ostatnie? well. We got Czyżby to było GXL, ostatnie? DNM, SHWA, Horde, AG, COTC, Bardzo dużo tutaj jest przymierzy. WIC, BBO versus VH, NS, DWO, BBO. HBX, TGV, Pact, Tepper, PP. They got me again. PP. TBD is who they'll be going up against. So this is Co my tutaj mamy? Powiedziałbym, że tutaj znowu balansu nie mamy właśnie, bo drużyna czerwonych zdecydowana przewaga. Ale tutaj już naprawdę ciężko chyba robić jakieś wyrównane KVK, bo mamy naprawdę bardzo dużą ilość 34-6, 5.5 serwerów bill in favor of the blue na team. mapie, And then we więc got trzeba brać pod uwagę wszystko to, a tego mi się nie chce, szczerze mówiąc. Nie będziemy tutaj marnowali czasu, po prostu wybieramy tutaj drużynę czerwoną jako zwycięzcę. Sama dyplomacja powiedziałbym, że jest dosyć nieudana. Więc zdecydowanie póki co z tego filmiku wychodzi, że większość serwerów nie potrafi robić dyplomacji albo potrafią robić w taki sposób, żeby sobie zapewnić łatwe zwycięstwo. Także no, T5 tak in to favor of the wygląda. red team, 200 mil pluses Zobaczmy, in co favor of Bien the jeszcze blue team. powie na temat I would argue this tego is podziału. more balanced than it may look. But Ponownie Bien tutaj się łudzi, że będzie to zbalansowane. No oczywiście tutaj w przypadku takich przymierzy ponownie aktywność odegra ogromną rolę, ale myślę, że po tym co widzimy tutaj, czerwoni powinni to wygrać. maybe because the numbers are lower on the 100 mil plus, I would probably still give a slight advantage to the red team. But I do think this is a lot closer than maybe some may think, at least for how it looks on paper. Ja nie myślę, że tam jest wyrównane. Przy takich małych królestwach każda ilość graczy 100 milion plus po jednej stronie robi naprawdę ogromną, ale to ogromną przewagę. No i tutaj widzimy ponownie dosyć dużą przewagę seteczek. There we get to Także no, 40-51. This niebiescy. matchup, AW, AFK, HSD, NXSC, RE, OC, CHT, OOC, OOR versus OGCG. Zdecydowana przewaga dla niebieskich, więc tutaj obstawiam jako zwycięzcę drużynę niebieską. Natomiast samą dyplomację oceniam negatywnie. Zobaczmy, co Bien jeszcze tutaj powie, bo tutaj ponownie żadnego balansu nie ma. Ale zdaję sobie sprawę, że w przypadku takich przymierzy jest naprawdę ciężko jakiś balans. 35 more T5s, and then you got +17 more 100 mil pluses. I would say clear advantage on the blue team here. And then the last one, which is 40-52. Dobra, tutaj już zdecydowanie również Bien przyznał nam rację, że niebiescy są stroną dominującą. I don't know what the matchup is here. Because like I stated before, No i the ostatnie kingdoms chyba here tutaj are przymierza, ones that did które not register, but they got nie wiemy, points jaki będzie into this tutaj group, so I didn't end up matchmaking, pulling anything więc jakieś from them, martwe but if you know KD. what the matchup is for 40-50, Także tutaj nie będziemy się tym zajmować. Wszystkie sobie zrobiliśmy dostępne z tego filmiku. Wróćmy sobie do naszego serwera i zobaczmy, co my tutaj mamy, jak wyglądamy na tle innych. Pod względem mocy nie wyglądamy źle. 305 wygląda tutaj naprawdę solidnie, powiedziałbym, ale nie mają zbyt wielu graczy, którzy mają moc powyżej 100 milionów, więc mają dużą moc, pewnie są dosyć aktywni, ale zobaczymy. No, ja nie jestem fanem. W sensie nie mam nic przeciwko nim, ale nie jestem fanem, że nie daje im dużych szans.
Na pewno AC wygląda tutaj na mocnych. Mają 53 graczy, którzy mają powyżej 100 milionów, więc no, ciekawe jak się tutaj dobierzemy w te pary, szczerze mówiąc. Nie wiem jak to ma wyglądać. Łatwiej byłoby mi to podzielić na 2 drużyny po 3 przymierza, bo tutaj aż się prosi o taki scenariusz AC, 305 oraz 211 na VP, na 240 i na 88. Tylko znowu, nie wiem jak tutaj z aktywnością to wszystko wygląda, bo na pierwszy rzut oka chyba nie wyglądałoby to tragicznie, gdyby AC było z DK i z Down, ale zobaczymy co tutaj wymyślą. Na pewno aż do momentu strefy 4 powinno być ciekawie. Strefa 4 zweryfikuje jak to KVK się potoczy. Dajcie znać w komentarzu, czy również widzielibyście właśnie taki podział jak wam przedstawiłem przed chwilą, czy jednak jakoś inaczej. Tak jak mówię, ja nie jestem fanem 2 versus 2 versus 2, wolę zdecydowanie 2 drużyny, ale no, zobaczymy jak to będzie wyglądało, tutaj jeszcze nic nie jest pewne. W każdym razie, czego się dowiedzieliśmy z tego filmu, mocne przymierza nie potrafią robić dyplomacji, BTX zmarnowało szansę, którą mogli wykorzystać, żeby wejść tutaj jako ten nowy uczeń, który pobił tego mitycznego szkolnego chuligana. Niewielka ilość KVK, które są w miarę zbalansowane, no i zdecydowana większość tych KVK mimo wszystko nie ma tam jakiegoś balansu, więc troszkę jestem zawiedziony. No i takie wnioski tutaj wysnułem, także w tym odcinku to by było na tyle. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!